Cześć! Choć ciężko mnie tu będzie widać, może się podświetlę trochę albo coś. O, będziecie mnie tak widzieć lepiej. Witam w mojej kuchni. To nie ten program. Witam w moim busiku. Słuchajcie, dzisiaj co będziemy robić? Jak widzicie, no ciemno jest, nie? Ciemno jak diabli. Mam tylko tutaj te takie badziewne lampki, które no, mało światła dają, ale znam no zawsze coś. No i dzisiaj będę sobie montował takie oto LEDy, paski LEDowe. Co prawda krótkie są, no mogą być troszeczkę dłuższe, 2 razy właściwie dłuższe, no ale takie mam, innych nie mam, więc na razie póki co takie będą. To jest kwestia tymczasowa, jak wiecie, no na razie jeżdżę sobie na van life'y i oświetlenie tutaj potrzebuję, więc ja sobie założę tutaj u góry. Dlaczego mówię tymczasowo? Dlatego, że będę obklejał, jak już wcześniej mówiłem, cały samochód filcem, tym samym przylepnym, taką wykładziną fajną, ale to później, więc na razie je przykleję, a później takie zerwę, bo założę sobie chyba dłuższe. A na chwilę obecną zrobię jak zrobię. Więc tak, mówię, zakładamy LEDy tutaj, po jednej i po drugiej stronie będę zakładał. Działać one będą tak, że jak się otworzy drzwi, też się zapalą. No ale jak będę wewnątrz, żebym mógł też sobie włączyć, żeby było jasno podczas zamkniętych drzwi, zainstaluję sobie takiego oto wariatora, a zamontuję sobie po prostu tu. Słuchajcie, tutaj jest naturalny jakiś otwór pod tą naklejeczką, z drugiej strony też jest. Tak, też jest tutaj pod gazem. Więc tutaj sobie tylko rozwiercę, założę takiego pipsztaczka i będzie fajnie, więc bez zbędnych gadań zabieramy się do roboty. Założę latarkę, żebyście lepiej widzieli to, co robię. O, tak będzie lepiej. Mam nadzieję, że będziecie coś tam widzieć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do waszej przeglądarki, która powiadomi was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona tak zaczyna wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z wami. Czyli to po prostu jest wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letishop znajdziecie w opisie tego filmu. Mamy tutaj sprzęcik i będziemy psuć. Co my tu mamy? Mamy tasiemkę. Więc sobie tą tasiemkę zerwę, bo ale tutaj ktoś taśmę przykleił. Niech by jasna cholera. Konkretna taśma. Dobra, wchodzi. Kurde, niedobrze. Nie da rady, bo to jest jakiś gwint tu jest. Kurde, patrzę na to. Kurde, ja myślałem, że sobie zainstaluję elegancko. Tutaj to jakiś gwint jest, nie będę tego rozwiercał. No nic, polecę w takim razie wyżej. Jak już sobie postanowiłem, że tutaj będę miał... A może tu, słuchajcie. No pewnie, że wyżej będzie lepiej. Tak, tu będzie lepiej, nie będę się pierdzielił tutaj. Po co ten gwint? Kto wie, to niech powie, po co gwint, ale on mi się przyda. A on mi się przyda, ja go do czegoś wykorzystam. Dobra, w takim razie robię tutaj. Na razie zakładamy, robimy elementy wykonawcze, więc gdzieś tu w tym miejscu myślę, że będzie ok. Mam nadzieję, że tam nic nie ma. Jakiś kabel tutaj taki biały jest, ale nie wiem, do czego ten kabel jest. Do niczego nie jest podłączony. Dużo jeszcze? O panie. O, już nadumiłem. Czekajcie, wezmę. Co to było? Jeszcze szybę wyli, Marcin. To już fajnie. Jeszcze kawałek. O! Jak teraz? Gdzie to jest? No i gitara. Teraz jak go ciepnę tutaj, to on się zatrzaśnie, już go nie wyciągnę, więc go nie będę ciepał. Teraz użyjemy brake cleanera, czyli do czyszczenia hamulców. To jest najlepszy środek do czyszczenia. Psikniem, tak? Przykleimy sobie.
Nie przykleimy sobie, tylko se przykleisz, Marcin. No tak, macie rację. Tutaj jak widzicie jakaś naklejka jest, ale mówię, jest to sprawa tymczasowa. Czekajcie, może zerwać. Nawet jej zrywać nie chciałem, ale jakieś naklejki, ktoś naklejał gdzie tam był gdzieś. No ale to nie chce zejść, kuźwa. Już trochę. Zresztą nie wiem, czy ja tak daleko będę. Nie no, chciałem od tego okna tutaj puścić. No jakoś schodzi. Wolno, bo wolno, ale schodzi. Dobra, jest. Jakoś tam zeskrobałem. Trochę poczyścimy. O. I teraz tak, o taką listwę najlepiej wyciągnę to, żeby jej nie ugniatać. Później ją tam wsadzimy. Kabelki. Kable będą gdzieś, jak tutaj pyknę, to je schowam. Damy odtąd, żeby było wiadomo. To je schowam tu i puszczę, no zresztą zobaczycie gdzie. Dobra, najpierw to przykleimy. Ściągamy tą tasiemkę. O. No i dobra, ciepiemy. Ciepiemy tak o z 2 cm, myślę. O. Teraz tak, żeby mniej więcej równo było. Też to tak jakoś tak dziwacznie. O. Może być? Może być. Przykleimy mocno. Dobra, z jednej strony mamy. Teraz machnijmy to z drugiej. Wyciągnę tą tasiemkę, żeby jej tam nie zniszczyć. I co teraz? To oczywiście na końcach tutaj były zaślepki, oczywiście już ich nie ma, bo po co miałyby być? Cyk fuch, jak tam było? Z 2 centy od górnej, od tego, gdzieś o coś takiego. No, dobra, może być. Dobra jest. Tasiemki możemy włożyć. O, jest tak wiadomo, elegancko. Te taśmy LEDowe są bardzo fajne, bo je można przycinać co kawałek praktycznie. O! Cyk, fuch. Jedna siedzi. Tu wciepiemy to samo. No tu łatwiej wchodzi. O, cyk, fuch. To te ślepki były, na końcu już ich nie ma. Teraz co musimy zrobić? Teraz zajmijmy się tym oto tutaj fraglesem. Kurde, słuchajcie, gorąco mnie się zrobiło jak diabli. Kurde, nogi już mnie bolą od tego, trzeba jakieś krzesełko wziąć. Marcin, czy to mi starczy ten kabel, co ja mam, taki czerwony? Stąd. Tu. No kurde, powinien starczyć generalnie, nie? To najpierw zajmijmy się guziczkiem, że tak powiem. Kurde, no wszystko się zaczepi. Kurde, co tu? Dobra, guziczek mam takie o... Czy to przypasi? Czy takie mi tu przypaszą? Trochę za duże. Ale też będą siedzieć, widzicie? Trochę przyduże, nieważne. Odizolowuję kawałeczek. Nawet większy kawałeczek. O. Zrobimy taką pętelkę. Wsadzimy od razu osłonkę, żeby było profesjonalnie, nie? Nie ma lepy. Tutaj sobie ponaginam. O, z jednej, z drugiej. Teraz zacisnę, to będzie zacisk chyba tu, nie? Tu. Cyk. Teraz tu. O! Trzyma jak złoto. I teraz osłonka. O. I git majonez. Robię takie coś z drugim.
i przeplatamy przez dziurki. I dobra, no i teraz trzeba jakoś tam to pojedynczo najlepiej wpychać. Cyk, fuch. Jeden jest. Jeden jest, teraz drugi. Proszę bardzo, jak pięknie wylazł. Chodź tu. O. Elegancko, patrzcie na to. Cyk, jeden. Cyk, drugi. Trzyma jak złoto. Od razu obsadzę. O, patrzcie, pięknie. I będzie nam, mam nadzieję, działać. Teraz tu muszę przedostać się tam. Jak to zrobić? Czekajcie, zgasimy to. Tu musimy wyciągnąć takim pipsztaczkiem. Kurde, chyba bez odkręcenia tych pipsztaków się nie obędzie. Bo jeszcze muszę te kable tam poprowadzić z jednej, jak i z drugiej strony. Są takie fajne, wykręcane pipsztoki. Takie coś, widzicie? Fajowskie. Dobra, odkręcę to wszystko i widzimy się dalej, bo trochę mi to zajmie. Miliard kołeczków dalej jest super. Nie wiem, czy tak mi się uda przełożyć. Zobaczymy, czy ja tam rękę włożę. Wiecie co, inaczej zrobię. Mam taką rurką, może spróbuję pchnąć ten kabel. No, proszę bardzo. Cyk, fuch, mamy. Idealnie, jego można w ogóle przeciąć. O, cyk, fuch. Jedno wykonawcze mam, teraz to. To też trzeba jakoś tam. O, ten kijek to jest dobry patent, patrzcie. Cyk, zostało to ostatnie. Zaraz się coś spierdaczy pewnie, jak mam życie. Czemu to w ogóle nie chce obejść? O, tu widzicie? Mówiłem. Widzicie? Muszę iść po śrubokręt, bo wieszak jest na krzyżaczki. O. Tu taki kuźwa z tą kamerą. Tu muszę to odkręcić jeszcze, bo widzę, że bez tego ani rusz. O, ale teraz mi zejdzie. Tak, teraz się wszystko urwie, nie? Oby nie. Tu trzymamy głową. Ach, prawie rzuciłem. Gdzie to jest? Czekajcie. O, jest. Wpadło w dziurkę. Cyk. No gdzie to jest? To albo to. O, mamy. I możemy zakładać, ale to powciskamy. Tutaj sobie jeden wciśniemy, już żeby o, i trzymał. O, i będzie, i już nie wypadnie. Dobra, teraz łączymy. Słuchajcie, ja będę to chciał tak podłączyć, żeby i podczas otwierania drzwi to mi się zapalały boczne światła i jak będę wewnątrz, żeby mógł sobie zapalić ten oto tutaj przycisk, żeby też mi świeciło to światło, a na przykład górne nie. Zobaczcie, jaka to żarówka jest, widzicie? Patrzcie. Z takim radiatorem aluminiowym z tyłu. Kurde, LEDowa oczywiście. Tada! Powiecie, Boże, co on tu narobił? To wszystko ma swój cel. Więc tak, słuchajcie, tu mam tak. Dwa minusy wychodzące z jednej, z lewej, wychodzące z lewej i z prawej strony listwy LEDowej są połączone tutaj. Dwa plusy też są złączone, żeby po prostu wychodził jeden przewód, nie? I teraz tak, no plus wiadomo, plus jest podłączony tu tym kabelkiem do głównej żyły, tutaj do plusa. Tutaj mamy minus stały, tutaj minus po otwarciu drzwi, czyli z kręcówek, nie? I teraz tak, stąd minus idzie sobie tym oto kabloszkiem do tego włączniczka, wraca sobie tym tutaj oto pyk i idzie sobie na minusy, na LEDów i to wszystko powinno działać. Dodatkowo stąd jest minus też podciągnięty do tego przewodu, do kręcówek, czyli po otwarciu drzwi. Czyli, uwaga, teraz po włączeniu tego przycisku powinny nam LEDy zaświecić. Uwaga, wielka chwila. Działa! Działa, patrzcie, o, już jest znacznie lepiej. Dobra, teraz wyłączmy. I teraz po otwarciu drzwi powinno być to samo. Otworzę tylne drzwi, zgaszę światło i patrzymy. Uwaga! Tada! Działa! I właśnie o to chodziło, że teraz jak będę sobie siedział, o, pyk, fyk, od razu mnie lepiej widać, prawda? No i teraz można kręcić vlogi. Jeszcze będę musiał
ponownie włożyć, kurczę, zatyczki dachu, no bo oczywiście jeden kabel mi spierdzieli, musiałem znowu podkręcać. Marcin, czy to łupniesz tam teraz? Nie wiem, zobaczymy. Lampeczka działa jak działa. Cyk, 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 wszystko wejdzie, tam jest kanał taki. O! Cyk, fuch, działa. Sprawa zakończona, możemy włączyć, od razu będzie lepiej. No trochę ciemniej jest, nie? Ciemniej niż jest w trafiku, ale i tak widzę, że... O Jezus, gimbal mi uciekł. I tak widzę, że jest dobrze. Dobrze mnie widać, prawda? Brzuch widać, to jest najważniejsze. Moja biała perła zyskała nowe oświetlenie. Z czego się bardzo cieszę, bo tego mi brakowało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapeczki w górę, żeby, kurczę, nakarmić algorytm YouTube'a, choć i tak powiem Wam, że zaczęliście bardzo częściej oglądać moje vlogasy na temat właśnie budowy, przebudowy tutaj wszystkiego, no i w ogóle vlogów, także się z tego niezmiernie cieszę i dziękuję Wam ze szczerego serduszka za to. I widzimy się w następnych fajnych przygodach już w niedzielę. Wybieramy się w kierunki, oczywiście z moim kolegą Jarkiem, kurde, zapomniałem miejscowości. Tam, gdzie ten wielki Jezus stoi, już tam byłem kilka razy, ale nigdy na Van Life'ie. I tam w oku tam jest pas jakiś tam bunkrów pełno jest, coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Także już Was dzisiaj zapraszam na to serdecznie. Oglądajcie. A my na dzisiaj będziemy kończyć. Robotę uważam za wykonaną. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!